Cześć! Aura wydaje się idealna do tego, żeby porozmawiać o motocyklowej odzieży przeciwdeszczowej. Temat wydaje się banalny, wiem, ale uwierzcie mi, że jest wiele osób, które ma wątpliwości lub popełnia pewne błędy przy doborze odpowiedniej odzieży przeciwdeszczowej. Dzisiaj więc o tym porozmawiamy i potem w materiale będziecie wiedzieć dokładnie, jaką powinniście wybrać odzież motocyklową. Także serdecznie zapraszam na dzisiejszy materiał. Przeglądając oferty sklepów możecie bardzo szybko zauważyć, że na przykład kurtki przeciwdeszczowe możecie kupić już od kilkudziesięciu złotych do nawet kilkuset czy kilku tysięcy. Skąd taki rozstrzał cenowy, skoro zarówno ten tani produkt, jak i ten drogi ma cechę, która nas najbardziej interesuje, czyli wodoodporność? Czy to oznacza, że zawsze powinniśmy się decydować na te tanie rozwiązania, a te drogie odpuszczać, bo to strata pieniędzy? Nie do końca, dlatego że oprócz tej wodoodporności czasami istotna jest również oddychalność, czyli przepuszczanie pary, czyli przepuszczanie naszego potu, co będzie miało wpływ na komfort. Więc odzież przeciwdeszczową możemy podzielić na taką, która nie oddycha i na taką, która oddycha, czyli przepuszcza parę wodną. Pytanie, kiedy którą należy wybrać? Odzież przeciwdeszczowa nieoddychająca zazwyczaj jest wykonana z materiału PVC, czyli materiału, który jest w 100% wodoodporny, chociaż zdarza się, że najsłabszym punktem takich przeciwdeszczówek są zawsze łączenia, zawsze szwy. Natomiast jest jedna cecha, której ta odzież przeciwdeszczowa nie ma, czyli właśnie oddychalność, odprowadzanie wilgoci. Więc nasz pot będzie gromadził się pod przeciwdeszczówką. Czasami jest to problem, a czasami może niekoniecznie, dlatego że w chłodne dni na pewno nie będzie to taki dyskomfort, gdy ta wilgoć będzie gromadziła się pod przeciwdeszczówką, ale w lecie, gdy będziecie jeździć, gdy ta różnica temperatur między na przykład momentem, gdy jest burza i po burzy jest dość duża, to wtedy możecie odczuć, że Wam się robi po prostu ciepło, gorąco, jak ja to mówię, trochę się kisicie. Kiedy wybrałbym definitywnie taką odzież przeciwdeszczową nieoddychającą? Jeżeli miałbym odzież motocyklową, która jest wykonana z poliestru i ta odzież i tak nie oddycha, niezbyt dobrze odprowadza wilgoć, to myślę, że rozsądnie jest wybrać właśnie taką odzież przeciwdeszczową, najtańszą, nieoddychającą. Gdybym miał natomiast odzież motocyklową z membraną, czy to jest na przykład Z-liner, gdzie membrana jest wszyta pod warstwę wierzchnią, albo na przykład membrana, która jest wypinana, ale nie mogę jej założyć na warstwę wierzchnią, to wtedy będzie mi zależało na tym, żeby warstwa wierzchnia nie nasiąkała wodą, więc sięgnę po przeciwdeszczówkę. I wtedy najlepiej sięgnąć właśnie po przeciwdeszczówkę, która oddycha w takiej sytuacji. Dlaczego? Zobaczcie na kombinację, którą mam na sobie. Mam membranę Gore-Tex, warstwę wierzchnią poliamidową i na to nałożyłem przeciwdeszczówkę z PVC, która nie oddycha. Gore-Tex będzie odprowadzał wilgoć na zewnątrz. Ta wilgoć, mój pot, przejdzie również przez warstwę poliamidową, bo ona też ma takie właściwości. No i ten pot zatrzyma się na PVC, więc zrobi się tam taki mały mikroklimat, a ja nie skorzystam z membrany, za którą zapłaciłem. Dlatego w takiej sytuacji sięgnąłbym po odzież przeciwdeszczową, która jest oddychająca, dlatego że ta wilgoć nie będzie gromadziła się pod przeciwdeszczówką, tylko zostanie odprowadzona dalej. Podsumowując, kiedy zależy Wam trochę mniej na komforcie, to oczywiście odzież przeciwdeszczowa nieoddychająca będzie zawsze świetnym wyborem. Jeśli jednak macie odzież motocyklową z membraną, to warto sięgnąć po odzież motocyklową, która oddycha i z tej membrany w trochę mniejszym zakresie, ale jednak skorzystać. Co wybrać? Zestawy jednoczęściowe czy zestawy kurtka-spodnie? Jeżeli wybierzecie zestawy jednoczęściowe, to możecie liczyć na pewno na lepszą ochronę przed deszczem, nawet jeżeli wylądujecie w kałuży. Takie zestawy natomiast są trochę większe objętościowo, więc już tak rozsądnie bagażu nie rozłożycie i są też troszkę mniej komfortowe w zakładaniu, potrzebujecie po prostu więcej czasu. Zestawy dwuczęściowe natomiast też doskonale chronią przed deszczem, natomiast musimy wiedzieć, że jednak jest ta przerwa między kurtką a spodniami. Zestawy dwuczęściowe łatwiej skompresować i łatwiej rozłożyć w bagażu motocyklowym. Na pewno łatwiej się zakłada, no i plus jest taki, że możecie osobno założyć kurtkę, osobno spodnie i czasami na przykład tę przeciwdeszczówkę wykorzystać jako izolację albo po prostu w sytuacji, gdy ten deszcz może nie jest jakiś obfity i te spodnie nie do końca Wam są potrzebne. Więc każdy powinien sam zdecydować indywidualnie, w którym kierunku pójdzie. Kolor fluo czy kolor czarny, który byście wybrali?
Powiem Wam oczywiście, że z punktu widzenia bezpieczeństwa to lepiej iść w tę stronę. Natomiast gdybym wybierał zestaw dwuczęściowy, to na pewno wybrałbym kurtkę fluo, a czarne spodnie, dlatego że te spodnie lubią się szybciej brudzić, więc taki zestaw wydaje się najbardziej rozsądny. Natomiast też jeżeli chcecie zestaw fluo cały, kurtka, spodnie, to też jest bardzo dobry wybór, dlatego że poprawiacie swoje bezpieczeństwo, czyli widoczność. Tylko pamiętajcie o tym, że ten kolor fluo nie jest równy kolorowi fluo. Bardzo często te barwione PVC lubią bleknąć z czasem, więc dobrze zwracać uwagę, jakiej jakości jest przeciwdeszczówka i czy czasem właśnie po jednym wyjeździe nie będziecie mieli już tego koloru fluo bardziej seledynowego. Oczywiście warto zwracać uwagę na certyfikat, bo nie wiem czy wiecie, ale kolor fluo, ta odzież, która ma poprawić widoczność, też ma certyfikat i ten certyfikat zazwyczaj dotyczy tutaj szelek albo kamizelek odblaskowych, natomiast przy okazji przeciwdeszczówek też się coś takiego może zdarzyć, więc warto zwrócić uwagę, czy ma taka odzież certyfikat, czy jej nie ma. Jeżeli ma certyfikat, no to możemy liczyć na to, że ten kolor fluo utrzyma się dość długo. Więc który wybrać kolor? No, ja bym poszedł w kolor fluo, ale decyzja oczywiście należy do Ciebie. Taka odzież przeciwdeszczowa powinna być dobrze dopasowana. To znaczy, że nie powinna być za duża, bo Wam będzie to wszystko telepało na wietrze podczas jazdy i też nie może być za ciasna, no bo będzie Wam niekomfortowo. Jeżeli wybieracie przeciwdeszczówki tego samego producenta, jak macie kurtki, na przykład Revita, to warto wybrać ten sam rozmiar, bo one są, te przeciwdeszczówki, tak przygotowane, żeby to świetnie na sobie leżało. Więc jak macie kurtkę LK, bierzecie przeciwdeszczówkę LK, na 99% powinno wszystko pasować. Jeżeli nie macie przeciwdeszczówek tego samego producenta, dobrze jest zmierzyć, jeżeli macie taką możliwość, żeby być pewnym, że wszystko leży idealnie. I poruszę jeszcze jedną kwestię, czyli pranie i impregnacja odzieży przeciwdeszczowej, bo tego chyba nikt nie robi. Jak się kupi odzież przeciwdeszczową, to się z niej korzysta bez względu w jakim jest stanie, aż do momentu, kiedy uznamy, że już najwyższy czas wymienić i zakupić nową. A warto czyścić i impregnować. Zacznijmy od tej oddychającej, czyli tej membranowej. Tutaj z praniem będzie trochę prościej, bo mamy oczywiście metki, które nam mówią o tym, co możemy z taką odzieżą zrobić i w jakich warunkach ją wyprać. I taką odzież membranową warto impregnować, czyli nałożyć warstwę hydrofobową. To może być właśnie taki płyn impregnujący albo w sprayu. Są takie opcje, żeby sobie zabezpieczyć odzież przeciwdeszczową. Najlepiej to zrobić w tych miejscach, jeżeli nie chcemy całej, to w tych miejscach, gdzie ta odzież jest narażona na działanie tej wody dość mocne, więc na pewno spodnie na tyłku i w kroku bym zrobił, bo tam cały czas uciskamy tą wodę i czasami jest takie ciśnienie, że właśnie mamy membrany, ale mimo to na tyłku nam zaczyna przeciekać, a to właśnie dlatego, że uciskając robimy takie ciśnienie, że ta membrana no, w pewnym momencie ma jakieś tam parametry tej wodoodporności, więc po prostu w pewnym momencie puszcza. Więc impregnacja jak najbardziej tak, czyszczenie jak najbardziej tak, dzięki temu będziecie z takiej odzieży korzystać dłużej. A co z odzieżą z PVC? Czy ją w ogóle warto impregnować, skoro ona jest po prostu wodoodporna i nie ma tam żadnych oddychających parametrów? Myślę, że warto, przede wszystkim w tych miejscach właśnie, gdzie to działanie wody jest najmocniejsze, więc spodnie na pewno bym zaimpregnował w kroku i na tyłku, bo tam na tych szwach warto jednak tę warstwę hydrofobową utrzymać. Zwróciłbym uwagę również na takie detale. Przede wszystkim ile miejsca zajmuje taka odzież przeciwdeszczowa, ale też jak zakładane są spodnie, bo to, uwierzcie mi, będzie dla Was istotne, kiedy będzie zbliżała się burzowa chmura i będziecie chcieli jak najszybciej założyć spodnie motocyklowe, takie przeciwdeszczowe, a będziecie mieć założone buty. Więc dobrze mieć regulację tutaj w nogawkach. Czasami to jest tak jak w Revitach, że są szerokie nogawki, czasami są te nogawki rozpinane, albo mają zamek do kolana, albo nawet i czasami w niektórych modelach jest zamek aż po pas, więc takie zdecydowanie łatwiej założyć spodnie przeciwdeszczowe. Czasami w takiej sytuacji liczy się czas. Oprócz tego sprawdziłbym też i zwrócił uwagę na pewne detale, czyli na mankiety, jak są zapinane, na kołnierz, czy są jakieś kieszenie i ewentualnie czy jest kaptur, bo czasami ten kaptur przydaje się na postojach, kiedy nie macie kasku na głowie.
I tak, moi drodzy, zmierzamy ku końcowi tego motocyklowego poradnika o odzieży przeciwdeszczowej. Niby taka prosta rzecz, a jednak kilka rzeczy można wziąć pod uwagę. Mam nadzieję, że te rzeczy, które usłyszałeś, są przydatne dla Ciebie i w jakikolwiek sposób pomogły Ci zdecydować się na konkretną odzież przeciwdeszczową. Ja kilka moich rekomendacji odzieży oddychającej i nieoddychającej zostawiam w opisie do tego materiału, tam możesz to zweryfikować. Pamiętaj również, że możesz mi podziękować za działanie, wesprzeć ten kanał poprzez subskrypcję, zostawienie komentarza i oczywiście dania łapki w górę. Także za to bardzo serdecznie Ci dziękuję. Jeżeli masz jakieś pytania, wątpliwości albo z czymś się nie zgadzasz, to zostaw komentarz. Dzięki, widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!